Hej, nic nie jest trudne. Tak, nic nie jest trudne. Za cokolwiek w życiu się weźmiesz, jeśli będziesz mieć takie podejście, jakie ja mam, czyli nic nie jest trudne, to nie jest tylko moje podejście, a to jest podejście wielu osób, które osiągają sukcesy w życiu, to nic nie będzie trudne. Co to znaczy? Możesz powiedzieć na przykład tak jak ja, nie lubię matematyki, albo są jakieś rzeczy, które ci nie wychodzą w życiu, bo są trudne. Ale widzisz, to wszystko jest kwestia czasu. I nawet ta głupia matematyka, dobra, to nie jest to, że matematyka jest głupia, bo dla wielu osób to jest cudowna, fantastyczna i tak dalej, ale ja powiedzmy nie przepadam za matematyką i pomimo tego, że na studiach miałem duże problemy z matematyką, to jakoś zdałem te egzaminy, jakoś skończyłem te studia, mimo że to była dla mnie droga przez mękę, żeby się tego nauczyć, ale to wszystko to była kwestia tak naprawdę poświęconego na to czasu. Więc jeśli coś w tym momencie uważasz, że jest dla Ciebie trudne, to ja Ci powtórzę jeszcze raz. Nic tak naprawdę nie jest trudne. To jest wszystko kwestia tego, ile Ty na to poświęcisz czasu, ile na to poświęcisz potu, ile na to poświęcisz wysiłku i tak naprawdę wszystko, ale to absolutnie wszystko, na czym Ci zależy albo co musisz zrobić, to jesteś w stanie to zrobić, tylko jest kwestia Twojego nastawienia. Oczywiście, jeśli masz do czegoś talent, to będzie Ci to o wiele łatwiej przychodzić, bo jesteś utalentowany. Ale jeśli nie masz talentu, ale będziesz mieć pasję do tego, za co się weźmiesz, to osiągniesz tam ogromne rezultaty i będą fantastyczne wyniki, bo jest to kwestia po prostu poświęconego czasu. I jak kiedyś tam były badania na temat ludzi, którzy są utalentowani, a ludzi, którzy są tylko zdolni, to było w Berlinie jakaś uczelnia muzyczna i przeprowadzono badania przez ileś tam lat na studentach. I okazało się, że pośród tam iluś setek studentów, którzy studiowali gdzieś tam, właśnie nie pamiętam jak ta uczelnia, jest w Berlinie jakaś taka uczelnia muzyczna i powiedzmy na 1000 osób było dosłownie kilka osób, które potem koncertowały, były rozchwytywane na świecie jako super mega utalentowane, jako ogromne gwiazdy, koncerty, tysiące ludzi przychodzili, wielka sława. Było tych osób na palcach jednej ręki można było policzyć. Potem była cała masa ludzi, którzy po prostu grali gdzieś tam powiedzmy w filharmonii, drugie, trzecie, czwarte czy tam piąte skrzypce. Byli w porządku, ale nie mieli tego, co ludzie mówili, takiego talentu. I dopiero na końcu po tej uczelni były osoby, które skończyły tą uczelnię, ale były po prostu nauczycielami gdzieś tam w szkole muzycznej, gdzie powiedziano, no one po prostu nie mają talentu. Ale potem jak zrobiono badania właśnie, skąd ten talent się wziął, to okazało się, że te osoby, które zostały gwiazdami, czyli te kilka osób, to one zaczynały swoją edukację tak naprawdę jak miały 3-4 lata, gdzie ich rodzice zmuszali ich po prostu do tego, żeby grali na tym pianinie czy na tych skrzypcach i to był czas poświęcony na naukę tego. Jak one te osoby robiły to od 3 roku życia i dziennie po 6-8 godzin ćwiczyły i robiły to przez całe życie, to nie jest kwestia talentu, tylko to jest kwestia po prostu wyrobienia, nauczenia się tego, poświęcenia większej ilości czasu na daną rzecz. I teraz tak, a propos matematyki, za którą nie przepadam, zaraz o niej powiem, ale jeszcze tak. I mamy te osoby średnie, to tam była kwestia właśnie ilości czasu poświęconej na pracę, czyli drugie, trzecie, czwarte, piąte skrzypce, które po prostu pracowały mniej zaczęły się uczyć gdzieś tam w wieku 8-10 lat, więc miały mniej czasu na praktykę i potem skoro mówiono im, że nie mają takiego talentu, więc one nie poświęcały dziennie wielu godzin na granie, tylko po prostu mniej. I na końcu byli ci, którzy w szkołach pracują. No tam wyszło na to, że właśnie oni najmniej czasu poświęcili na naukę gry na tych instrumentach. No i sprawa jest oczywista, że nie były tak utalentowane, ale to nie była kwestia utalentowania, tylko to była kwestia czasu pracy poświęconego na zrobienie czegoś. I popatrzmy sobie na tą moją matematykę. Jak miałem problemy, żeby na tych studiach, żeby tam zaliczyć na pierwszym roku powiedzmy matematykę, to była kwestia taka, że ja po prostu matematyki nie cierpiałem, więc się jej nie uczyłem. No i okazało się, że brakło jednego punktu do zdania egzaminu.
to skoro nie zdałem egzaminu, to trzeba było zdać egzamin, bo wypadałoby skończyć te studia. Więc poświęciłem mnóstwo czasu, wziąłem jeszcze mojego brata, który był z matematyki rewelacyjny, bo ją lubił, i siedzieliśmy, przerabialiśmy te wszystkie równania, całki, głupoty takie, jejku. Sorry, że tak mówię, ale tak uważam. I ja ten egzamin potem zdałem, ale to była kwestia taka, że ja poświęciłem na to potem mnóstwo czasu, żeby się tego nauczyć. I widzisz, jak popatrzysz na dowolną rzecz w twoim życiu, to wygląda dokładnie tak samo. To, że ktoś ci wmawia, że ty nie masz do czegoś talentu, że ty nie masz do czegoś predyspozycji, to jest wszystko jedna wielka bzdura. To jest fajne wytłumaczenie, że ja się do tego nie nadaję, bo i tutaj są jakieś tam przypowieści do tego. Tak naprawdę to wszystko jest kwestia po prostu twojej pracy. To jest kwestia twojej pasji. I popatrz na te filmiki, które publikuję od ostatnich kilku dni, kiedy pokazuję moich kursantów, którzy zaczynali od zera tworzyć swoje biznesy internetowe. I na początku oni nie mieli o tym bladego pojęcia, nie wiedzieli jak się za to zabrać, jak założyć firmę, jakie produkty wybierać, jak to wystawiać, cokolwiek z tym robić. Nie mieli o tym pojęcia. Ale to jest kwestia poświęconego czasu, to jest kwestia praktyki, kwestia zdobywania wiedzy i efekty są. Ja patrzę też po sobie, jeśli chodzi o... Temat motoryzacyjny może sobie odpuszczę, bo to wiele osób nie rozumie kwestii mojej nauki lepszej jazdy, bo przecież każdy Polak doskonale jeździ, ale ja wiem, że im więcej czasu na to poświęcam, tym jestem lepszy. Ale skoro jesteśmy nad morzem, to jeszcze mi się skojarzenie nasuwa a propos kropli, która drąży skałę. Może być największa skała, której nie rozłupie największy siłacz, kilofem, łomem, niczym mnie nie rozłupie, ale jak na tą skalę systematycznie będzie spadać kropla przez ileś tam miesięcy, przez ileś tam lat, to ta kropla, która będzie kropić, mała kropla, rozłupie największy głaz. Więc to, że ktoś ci powiedział, że się do czegoś nie nadajesz, albo sam sobie mówiłeś, że się do czegoś nie nadajesz, to jest jedna wielka bzdura. To wszystko jest w twoich rękach, to jest wszystko kwestia tego, żeby zacząć robić te małe kroczki, bo podróż 1000 mil zaczyna się od pierwszego kroku. To, żeby rozłupać ten wielki głaz, to jest właśnie to, żeby kropla non-stop to drążyła. Więc jeśli ty chcesz być dobry z matematyki, a jesteś beznadziejny, poświęć na to godzinę dziennie. Jeśli jesteś beznadziejny w kontaktach z kobietami, poświęć godzinę dziennie na to, żeby poczytać sobie książki na ten temat, żeby poszukać miejsc, gdzie, nie wiem, pójść na kurs tańca, gdzie kobiety są i okaże się, że nie dostaniesz po głowie, jak będziesz z nią rozmawiać. Jeśli, dobrze, nie umiesz gotować, jesteś beznadziejny w gotowaniu, za co się nie zabierzesz, to przypalasz, to po prostu poczytaj sobie, jak to się robi i codziennie poświęć na to nawet 15 minut czasu, ale rób to dzień w dzień regularnie i gwarantuję Ci, że po roku będziesz po prostu mistrzem kuchni, będziesz mógł założyć swoją własną kuchnię i może Ci nawet gwiazdkę Michelin dadzą, bo może nagle odkryjesz talent do gotowania i że masz jakiś super wyczulony smak. Ale widzisz, to jest w Twoich rękach, to jest wszystko w Twojej głowie, tylko trzeba zacząć to robić i robić to regularnie, codziennie, po trochę i są z tego efekty. Akurat jeszcze jak widzę tą plażę, to przypomina mi się, jak biegłem kiedyś przez pustynię, gdzie po takiej plaży przebiec 100 km to nie jest fajna sprawa, wierz mi, nie próbuj, chociaż możesz, bo wszystko jest dla ludzi. Ale widzisz, to było wszystko kwestia krok po kroku, aż uzbierało się 100 km. Więc absolutnie wszystko jest dla ludzi. Wszystko jest dla ludzi, tylko trzeba systematycznie do tego dążyć. Dziękuję bardzo. Hej!